Panie i Panowie, przyjaciele Rosjanie. Panie prezydencie, melduję wykonanie zadania. Cześć, witam Was. Moi drodzy, wczoraj nie robiłem filmu, także spłacam dług i robię dzisiaj. Dzisiaj będzie o Błaszczaku. Jak wiecie, zainteresował się nim prokurator, a dokładniej prokuratura wojskowa. Część polityków, szczególnie polityków pisowskich, ma to do siebie, że dla korzyści politycznej są w stanie zdradzić plany obronne własnej ojczyzny. A co do Błaszczaka, to trzeba przypominać, to trzeba pokazywać. Błaszczak był 2 lata w ZSSR, pod koniec lat 80. W jakim celu? Nie wiadomo. Wiadomo, że 2 lata, czyli tyle, ile trwa szkolenie wojskowe. Czy Błaszczak był członkiem PZPR? Nie wiadomo. Ale to historia, przejdźmy do teraźniejszości, bo jest o wiele ciekawsza. Sam Błaszczak, no cóż, wierny piesek Kaczyńskiego. Przez całe swoje życie polityczne nasz Mariuszek dreptał za swoim guru Jarosławem. Otrzepywał łupież z kołnierza, wycierał nos i nasienie z brody. Nasz Mariuszek nie wie, czym jest rozrywka, żart, zabawa. Kroczy przez życie z przysłowiowym kijem w dupie, a jakby się okazało, że ten kij w dupie to świetna zabawa, to z pewnością by go wyjął. Moi drodzy, nie wiem, czy można już mówić zdrajca, czy nie, ale jak dla mnie osobiście jest zdrajcą. Błaszczak, były szef MON, najbardziej zaufany człowiek Kaczyńskiego, usłyszał w prokuraturze zarzuty narażenia Polski, Unii Europejskiej, NATO na olbrzymie niebezpieczeństwo poprzez ujawnienie ściśle tajnych planów obrony Polski, Unii Europejskiej i NATO na wypadek ataku Rosji. Oczywiście Błaszczak działał na polecenie Kaczyńskiego, gdyż nasz miłościwie już nie panujący na szczęście prezes Unio uznał że ujawnienie tajemnicy wojskowej przyniesie PiS korzyści polityczne. Plany obrony mają wiele wariantów i zostało opracowane wiele lat temu w sztabie generalnym. Nowa doktryna obronna Polski, Unii i NATO stwierdza jasno: będziemy bronić każdego metra naszej ziemi. O tym oczywiście pisowcy nie mówili. Ujawnienie tajemnicy państwowej to poważne przestępstwo wobec w związku z tym, więc prokuratura powinna oskarżyć go z artykułu 127 Kodeksu Karnego zdrada państwa, za które grozi kara dożywocia. Kaczyński również powinien usłyszeć zarzuty w tej sprawie. I takie są fakty. Błaszczak, jako były minister obrony narodowej, ujawnił tajne dokumenty planowania operacyjnego, w tym plan użycia sił zbrojnych RP Warta 00101 z 2011 roku. I zmanipulował to do swojej tej pisowskiej narracji, propagandy, potocznie zwanym spotu, że rząd Donalda Tuska planował oddać połowę Polski w razie wojny, co było zmanipulowaną interpretacją jednego z wariantów planu obronnego i o tym też chcę dzisiaj Wam powiedzieć. I tutaj też chcę to podkreślać, bo jest to istotne. Dla mnie, po tym co wychodzi na światło dzienne, Błaszczak jest gorszy niż zdrajca czy ruski szpieg. I tutaj będę mówił o nim zdrajca Błaszczak. Usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i jak dla mnie facet dopuścił się zdrady.
bo ujawnił jeden z wariantów obrony Polski zatwierdzony przez, i tu uwaga, Lecha Kaczyńskiego. O tym pisowcy nie mówią. I jest to jeden z wariantów obrony Polski zatwierdzony przez Lecha Kaczyńskiego i NATO. Możliwe były do przeprowadzenia dzisiejsze czynności procesowe, czyli ogłoszenie panu posłowi Mariuszowi Błaszczakowi zarzutu oraz przesłuchanie go w charakterze świadka. Chcę poinformować, że pan poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, nie odmówił składania wyjaśnień, złożył te wyjaśnienia. Moi drodzy, według prokuratora wojskowego Błaszczak jest tak naprawdę nieźle umoczony. Odtajnił 4. etap 6-stopniowej skali dokumentu strategii obronnej kraju. Etap 1., 2. i 3 zakładał prawdopodobnie obronę na granicach. Dokument był tworzony przez wysokiej rangi wojskowych planistów, a nie przez Tuska. Tutaj, tak powiedziałem, Błaszczakowi grozi dość wysoka kara. Tak czy inaczej, Błaszczak przywitał się wreszcie z prokuratorem, dostał zarzuty i to bardzo poważne. Po wyjściu z objęć Temidy krzyczał, że reżim Tuska upadnie. Oczywiście, bo inaczej proces dobiegnie końca i nikt pana Mariusza nie ułaskawi i trzeba będzie, jakby nie patrzeć, garować. Ale trzeba tutaj przyznać, że Błaszczakowi udało się wreszcie zdobyć rekord świata, który bowiem ten minister obrony narodowej odtajnia plany operacyjne własnej armii w sytuacji, gdy zamiedzą odwieczny wróg wszczął właśnie wojnę z naszym sąsiadem. Po prostu mistrz. Jak wiecie, murem za Mariuszem, wszyscy pisowcy hurra, ratować biednego Mariuszka. Nawet sam obywatelski, nawrocki kandydat na prezydenta postanowił pokazać, jak go szanują na świecie i udał się, uwaga, do Rumunii w objęcia skrajnie prorosyjskiego kandydata na prezydenta. W Moskwie już kiedyś był, zatem to zachowanie niespecjalnie powinno tu akurat dziwić. A żebyście byli przekonani o powadze tej całej sytuacji, to nie tylko to, że Nawrocki pojechał do Rumunii w objęcia tego komunistycznego kandydata, przyjaciela Putina, ale sam Kaczyński ubrał swój najlepszy gajerek, swoje najlepsze palto, swoje najlepsze spodnie, buty, żeby pokazać powagę tej całej sytuacji, jak to bodnarowcy prześladują prawdziwego bohatera, patriotę, chcą wsadzić do więzienia człowieka, który ujawnił zbrodnicze plany złego Tuska. Jak to Kaczyński ma w zwyczaju, grzmiał przed prokuraturą, że to jest operacja przeciwko Polsce. Kaczyński stwierdził, że trwające działania prokuratury są częścią operacji wymierzonej przeciw Polskę i jej obywateli. Ta wypowiedź padła w piątek przed prokuraturą, gdzie zgromadzili się politycy PiS o godzinie 10 na przesłuchanie w charakterze właśnie podejrzanego. Wezwano tam Mariuszka Błaszczaka, czyli starszego kuwetowego od Kaczyńskiego. Zresztą sami zobaczcie Jarosława w akcji i żeby nie było, że ja tutaj coś przerabiałem z tym zdjęciem, że to fotomontaż, macie na wideo jak żywe. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Także tak, Błaszczak, jakby nie patrzeć, fakt się stał faktem. Usłyszał zarzuty w sprawie odtajnienia planów wojskowych.
Błaszczak nie przyznał się do winy, no to tutaj nie powinno zaskakiwać. Jak powiedział, prawda zwycięży, może jeszcze nie dziś, ale ten reżim padnie. Złożyłem wyjaśnienia, wytłumaczyłem prokuratorowi, że miałem prawo i obowiązek, aby ten dokument odtajnić, stwierdził Błaszczak. Zauważcie, moi drodzy, że Błaszczak to jeden z największych matołów w polskiej polityce. A oglądanie wywiadu z Błaszczakiem, to jest moja ulubiona rozrywka. To jest jeden wielki cyrk. Nieważne, o co zapyta dziennikarz, nigdy nie uzyska odpowiedzi, ale usłyszy o Tusku, o Nord Stream, 4 kłamstwa, 3 dygresje, 0 puenty i wszystko w jednym zdaniu. Prokurator pułkownik Marcin Maksjan, który przesłuchiwał Błaszczaka, obnaża bezczelne kłamstwa i kłamliwe twierdzenia tego zdrajcy w temacie obrony Polski na linii Wisły. I tutaj oczywiście normalna i myśląca część opinii publicznej wie o tym od dawna, ale warto, powiem, je usłyszeć z ust fachowca. Posłuchajcie, bo ja se mogę gadać, ale co wojskowy powie na ten temat, jest chyba więcej warte niż 1000 moich słów. Także pisowcy, tutaj przypomnę wam hasło: murem za polskim mundurem. Fragmentu. Szanowni Państwo, miejcie też na uwadze, że plan użycia sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest to bardzo rozbudowany dokument. Ja szerzej o nim mówić z przyczyn oczywistych nie mogę. Musicie też zrozumieć Państwo, że część materiału w ogóle w tym postępowaniu jest objęta klauzulą tajne. Ale mogę Państwu powiedzieć, że pan minister ujawnił 5. etap 4. fazy obrony. A tych faz, Szanowni Państwo, było 6. I od pierwszej fazy miały być użyte jednostki Wojska Polskiego. To nie było tak, że dopiero w 4. fazie mieliśmy zacząć obronę. To tak nie było. Ja w przeciwieństwie do niektórych osób naprawdę zapoznałem się z tym dokumentem, przeanalizowałem go. I rozumiem, że też nie jest prawdą, że miało być tylko wszystko poświęcona część patrząc na mapę na prawo od Wisły. Ale nie rozumiem pytania. No bo rozumiem, że też nie jest prawdą sugerowanie tego, że jednak... Z całą pewnością ja bym był ostrożny w sugerowaniu tego typu właśnie przekazu. Że wschód miał być poświęcony, rozumiem. No bo taki jest Powiem przekaz, tak, taki był przekaz. Ja czytałem, analizowałem te dokumenty i z nich w żaden sposób nie wynika taki przekaz. Mówi pan, że jak to... No cóż, dla Mariusza nie wiem jak wy, ale pozwólcie, że ja dam taką radę, że jak będzie dzwonił Jarek, zapraszał go na herbatę, po prostu żeby nie odbierał. Także Mariusz, pamiętaj, nie odbieraj telefonów od Jarka, a już na pewno nie przyjmuj zaproszenia na herbatę. Moi drodzy, a fakty są takie, choćby nie wiadomo jak pisowcy zaklinali rzeczywistość. Błaszczak ujawnił jeden z wariantów obrony Polski zatwierdzony przez nikogo innego jak Lecha Kaczyńskiego. I tu nie możemy zapominać, kto wówczas był zwierzchnikiem sił zbrojnych i akceptował te plany z pełną świadomością. I tego nie zmieni bredzenie naczelnego Flei Kaczyńskiego, zbawcy narodu, który wyglądał jak menel spod budki z piwem, czy też inny strateg, wielki planista wojskowy. A mówię tu oczywiście o przekazywanemu z rąk do rąk cipkousty Oskarek, który zna się na wszystkim, wie lepiej i co tam jacyś generałowie czy wysokiej rangi oficerowie, co oni mogą wiedzieć? Skoro cipkousty Oskarek mówi, że było inaczej, to znaczy, że było inaczej. A tak naprawdę powiem tak, kuźwa ludzie, co z wami jest, że głosujecie na PiS i chcecie, żeby takie coś, bo tego inaczej nazwać nie można,
reprezentowało nasz kraj. Zresztą posłuchajcie wystąpienia Cipkoustego. No i jeszcze tam reszta kretynów, przepraszam za wyrażenie, bije temu młodemu kretynowi brawa. Jesteśmy razem w geście solidarności z Mariuszem Błaszczakiem. Ministrem, którego można określić mianem bohatera, bo pokazał wszystkim Polakom prawdę o haniebnych rządach zaprzańców, tych, którzy chcieli sprzedać wschodnią Polskę, połowę Polski oddać na żer Putina. I nie złamał prawa minister Mariusz Błaszczak. On wręcz spełnił swój obowiązek względem ojczyzny. Pokazał linię zdrady Tuska. Pokazał skandaliczne plany tak naprawdę nowego rozbioru, nowego układu niemiecko-rosyjskiego. I za to powinniśmy mu oddawać cześć i szacunek, bo przestrzegał nas przed tym. I mówię jako przedstawiciel młodego pokolenia patriotów. Osoby takie jak my, osoby z mojego pokolenia, mieliśmy mieć przekreśloną przyszłość. Mieliśmy mieć przekreślone szanse na dorastanie, rozwijanie się i budowanie silnej, dumnej, bezpiecznej, niepodległej i rozwijającej się Polski. Bo gdyby te plany zostały utrzymane i zrealizowane i na początku wschodnia Polska, a później również całość naszej ojczyzny miałaby być rozebrana i zniszczona, znów miałaby być zetknięta w tych szponach dwóch czarnych orłów ze wschodu i z zachodu, to dla nas nie byłoby żadnej przyszłości. I dzisiaj znowu są czasy arcyniebezpieczne. Tak ze wschodu, tutaj to twarde niebezpieczeństwo militarne, ale również z zachodu, gdy próbuje się odebrać naszą narodową tożsamość, a również odebrać naszą suwerenność jako państwa polskiego. Bo mamy być roztopieni w tym konstrukcie nawet nie super państwa, ale super imperium, tej czwartej Rzeszy tak naprawdę niemieckiej. Więc widać, że te niebezpieczeństwa są z dwóch stron. I dzisiaj znów, może jeszcze bardziej, potrzebujemy twardych, niezłomnych polityków, którzy tak jak za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy twardo stawiali polski interes i mówili, że Zadmowskim jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki polskie. Polska ma trwać jako silny, dumny kraj, jako państwo, które nie kłania się obcy, które nie pada na kolana, które stwarza swoim obywatelom szansę na rozwój, które się zbroi po to, żeby nie być zaatakowanym, ale które zbroi się też w oręże gospodarcze i prawne, by nie być zwasalizowanym przez Zachód. Dziś potrzebujemy znów takiej wielkiej, ambitnej wizji i możemy to zrobić, możemy to uczynić. 18 maja, a najpóźniej 1 czerwca. Zróbmy to dla nas, zróbmy to dla polskiego narodu i dla tych, którzy są dzisiaj szykanowani. Dla posłów demokratycznej opozycji wtrącanych do więzień, dla posłów i ministrów byłych rządu Zjednoczonej Prawicy, tak jak Mariusz Błaszczak, wielki bohater, dzisiaj ciągany po prokuraturze. Zróbmy to dla nich, ale zróbmy to dla nas. I proszę wyjątkowo, może zabrzmi to egoistycznie, ale dla mojego pokolenia, byśmy mogli dorastać w dumnej, wielkiej Rzeczpospolitej, bo na to zasługujemy. Dziękuję. Powiem tak, taki młody gówniarz, bo chyba tutaj nie przesadzę, jak go nazwę gówniarzem, już zaprzedał się tej zorganizowanej grupy przestępczej, ale no, są ludzie i taborety, ale skoro taki szczeniak nazywa Polaków zaprzańcami, to niech się potem nie dziwią, że pisowcy, szczególnie, że ja tutaj czasami dosadnie nazywam pisowców. Bo skoro taki gówniarz może nazywać Polaków zaprzańcami, to ja mogę tym bardziej. Ale w tym wszystkim, moi drodzy, jest też dobra wiadomość. Jak widzicie, Sasin 70 milionów tutaj propaguje, żeby stanąć przyzwoici Polacy. PiS i przyzwoitość to są dwie różne satelity, dwie odległe galaktyki, ale pomińmy to, także według Sasina wszyscy przyzwoici Polacy powinni stanąć murem za Błaszczakiem. I to jest dobra wiadomość, bo jak Sasin stanął murem za Błaszczakiem, to już wiadomo, że on będzie po drugiej stronie muru, czyli w pierdlu. I nie wiem, czy się ze mną tu zgodzicie, ale według mnie
Gdyby to ujawnienie planów zrobił, nie wiem, żołnierz, generał, czy jakiś pułkownik, czy jakiś tam podoficer, żołnierz po prostu, to już dawno by siedział zamknięty, a ludzie by o nim zapomnieli, okrzyknęliby go zdrajcą. A tutaj zdrada ojczyzny według pisowców ma być tolerowana i jest przez pisowców tłumaczona. Może nie tyle tłumaczona, co w kretyński sposób usprawiedliwiana. I według mojego skromnego zdania nie może być tolerancji dla kogoś, kto śmie zdradzać plany obronne ojczyzny, bo za tym planem oczywiście, kryją się dziesiątki tysięcy walczących żołnierzy. Ujawnienie planów wskazuje ich na śmierć, bo po prostu najzwyczajniej w świecie wróg to wykorzysta. A ja czytałem cały ten wniosek z prokuratury o uchylenie immunitetu, gdzie prokuratura krok po kroku opisała to, co robił Mariusz Błaszczak. A najpierw wysłał swoich współpracowników do archiwum, gdzie mieli szukać informacji, które Prawo i Sprawiedliwość później wykorzystało propagandowo w swoim spocie. Za pierwszym razem Mariusz Błaszczak był niezadowolony, więc wysłał, uwaga, wiceszefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tak? Czyli zupełnie nieuprawnioną osobę. Dobrze Państwo słyszą, to znaczy Agnieszka Glapiak, bo o niej mowa, przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej, przez wiele lat współpracowała z Mariuszem Błaszczakiem, ale w momencie powołania do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji utraciła uprawnienia według prokuratury, na podstawie których mogłaby w ogóle przeglądać te strategiczne plany dotyczące bezpieczeństwa Polski. To jej jednak nie przeszkodziło i do tego archiwum weszła. Tam wyselekcjonowała materiały, Mariusz Błaszczak później je odtajnił i tu prokuratura w bardzo ciekawy sposób opisuje, w jaki sposób współpracownicy Mariusza Błaszczaka podchodzili do tych informacji niejawnych. Otóż na jednej stronie były zarówno informacje już odtajnione, jak i tajemnice państwowe cały czas bardzo ściśle chronione. Jeden ze współpracowników te tajemnice państwowe przysłonił tekturą i skanował na skanerze, który nie miał do tego odpowiedniego certyfikatu. Następnie te informacje trafiły do Ministerstwa Obrony Narodowej i tam między innymi pułkownicy, więc oficerowie Wojska Polskiego zostali oddelegowani do przygotowania tego spotu, a następnie do śledzenia komentarzy na temat partii Prawo i Sprawiedliwość. Więc teraz Mariusz Błaszczak, który mówi o szacunku do munduru, o szacunku do wojska, traktował oficerów niektórych Wojska Polskiego, którzy zresztą zdaje się nie protestowali, do śledzenia właśnie komentarzy w mediach społecznościowych. I już kończę, moi drodzy, przejdę do podsumowania. Błaszczak, mówiący, że chciał uchronić Suwałki przed losem Buczy, dlatego ujawnił plan Warta. Powiem tak, to jest potwornie cyniczne porównanie, instrumentalne wykorzystanie Buczy do politycznego wybielania zdrady tajemnicy wojskowej, zdrady naszego kraju. To jest po prostu ohydne. No ale Błaszczak Błaszczakiem, jest Macierewicz, jest Duda, jest cała ta pisowska wierchuszka, która przez 8 lat grała do bramki Putina, narażała nasz kraj na zagrożenie ze strony Rosji. Zresztą jest jeszcze kolejny temat tarczy wschód, ale to nie na dzisiejszy temat. Także pisowcy krzyczą, że koalicja to ruskie z Putinem, że Tusk z Putinem, a tak naprawdę kto tu jest z Putinem? No, ja zawsze mówię, nie oceniajcie po słowach, ale po czynach i to się cholernie sprawdza. Także kończąc, moi drodzy, pytanie do Was. Czy Wy uważacie Błaszczaka za bohatera, nie wiem, drugiego Kuklińskiego, czy po prostu zdrajcę i cynika, który wykorzystywał tajemnice wojskowe, narażał tysiące żołnierzy przy ewentualnym konflikcie z Rosją dla własnych celów politycznych. Bo dla mnie to jest po prostu szuja i zdrajca. I takie jest moje zdanie, mówię o tym wprost. Sucharze dnia, nie powiem co, ale
Zobaczycie, jak reagują pisowcy na niewygodne pytania. To jest oczywiście też niezwiązane, że tak powiem, z tematem, ale zresztą u pisowców wszystko jest powiązane z tematem. Także dzisiaj ja Wam już bardzo dziękuję. Oczywiście jutro zapraszam Was na live'a, jak zawsze o 18:00, obecność obowiązkowa. Na dzisiaj to tyle. Piszcie, komentujcie, oceniajcie. Ja oczywiście za wszystkie komentarze, suby, lajki, łapki w górę, łapki w dół, za wszystko dziękuję. Jak widzicie, staram się czytać, reagować na Wasze komentarze. Jak nie moim komentarzem, to chociaż te serduszko przykleję. Także co? Dzisiaj to tyle. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Inne redakcje bardzo Czyli jak brzmi odpowiedź na moje pytanie? Należy rozszerzyć to śledztwo, Państwa, czy ja nie? wszystko pani jak pani blokuje was, to już musicie sami to załatwić, bo to jest TVN, fejkowa stacja. Widzicie? To jest Kolorak to dla TVN Czy rozrysuje. należy rozszerzyć to śledztwo? fejkowa stacja TVN, Panie redaktor. powtórzę za każdym razem. Panie Pani jest pośle, przykładem zapraszam znakomitym. pana do udziału w Świetnie programie pani Czarno na robi- Białym w takim razie, bo świetnie nie jest pani pan robi w stanie PR tutaj swojej stacji. odpowiedzieć na te Pani pytania. zachowanie agresywne wobec dziennikarzy i Ale takie jest niekulturalne kolejka, jest kolejna najlepszym konferencja. dowodem, jaka to stacja. TVN24. Patrzeć na panią, słuchać i pokazywać film z pani zachowaniem. Piękna sprawa. Trochę jeszcze Ale może dalej. pan odpowiedzieć na to pytanie? Bardzo Ale proszę. 10, czyli Bardzo ale to proszę. nie jest 100 pytań do pani redaktor. Proszę kontynuować. Chciałam zrozumieć, co pan poseł... Ale ja pani to TVN24. rozrysuję, rozpiszę i Ale pokoloruję. ja nie chcę, żeby pan mi nic rozpisywał. Było Nie pytanie do dziwię byłego się. ministra sprawiedliwości Ale i czego prokuratora pani nie rozumie? Nie generalnego. dziwię się, Naprawdę, że przegraliście dlaczego z pani nie telewizją rozumie, Republika. Czy Już dołujecie, należy będziecie rozszerzyć dołować. śledztwo dotyczące Telewizja Republika zamachu was stanu pokonała, o bo ludzie okres szukają waszych uczciwej rządów? telewizji, wiarygodnej, a nie fejkowej. Nie chce pan odpowiedzieć na to Pan pytanie. minister Ktoś jeszcze odpowiedział z na Państwa chce 10 zadać pytanie, pytań, jedno panie pytanie mogę redaktor. odpowiedzieć, bo już Państwo czekają od kolejnej partii, chyba Konfederacja, tak? Pan minister tak, się ucieszy. Dawid Rydzek, Proszę TVN24. Jeśli mogę uściślić, bo pan powołuje się na i konstytucję, mówiąc, że wyroki Kolejny Trybunału raz są TVN24. ostateczne Nie, i proszę też pan pana, się powołał ale na wyrok To kolej są stacje, ale nie inna na stacja. na prezesa 24 Rzeplińskiego. Na sterują sekundę pan ustawił- mi da Inna dokończyć. stacja. Ale nie, Chciałem kurwa. zapytać, w związku z Proszę tym, i pana, pan w ja- 2016 roku, przepraszam, kiedy w- doszło w- do tego wyroku, w pan mówi, odróżnieniu ten od wyrok, w że odróżnieniu wyrok od Donalda TK jest Tuska, wiążący od momentu ja nie publikacji w blokuję państwa Dzienniku dostępu Ustaw. do Ten konferencji, wyrok na które pewno nie organizujemy. będzie opublikowany. W odróżnieniu Chciałem od Donalda zapy- Tuska. Chciałem zapytać, co się W zmieniło. odróżnieniu od Donalda Tuska, który blokuje dostęp telewizji Republika i telewizji TV24 w polityce, w Polsce 24, blokuje udział w konferencjach prasowych. Ja pozwalam, żebyście Państwo byli, nie blokuję Państwu możliwości zadawania głosu, zadawania pytań, ale pozwólcie innym redakcjom, a na końcu Pan Panie zada, jak ministrze, będzie w czas. trakcie Proszę tego bardzo, już inne pan redakcje. odpowiedział na moje pytanie 2 razy. ale Inne państwo redakcje, się bardzo ustawili proszę, pan- są Ja jeszcze. też mam prawo. Musimy kończyć. Przepraszam Państwa za Przepraszamy, no, ale fake newsowych naprawdę, dziennikarzy TVN24. Przepraszam bardzo. Możecie tak się Dziękuję.